instrumencie, powiedzieliśmy o pierwszych tych chwilach. O, i a propos tego pierwszego instrumentu jeszcze, że to były straszne rzeczy, bo tam ten pierwszy instrument miał te membrany zwierzęce. I to było straszne, bo jak się grało gdzieś, jak była wilgoć, to siadały membrany, a z kolei jak się ciepło robiło, to one się naciągały i bardzo często pękały po prostu. Tak. Nie było szczoteczki, nie było pałeczek, w ogóle pałeczki dopiero się pojawiły w 60. Tak tata, sprzedałem te bębny i następne bębny też tata pojechał ze mną do Łodzi. Pamiętam, kosztowały 14 000. To był 67 chyba rok. 8 może, już byłem na studiach. To był pierwszy albo drugi rok studiów. Skończyłem szkołę w 67, 68 zaczęły się studia. Właśnie w 67 w październiku studia się zaczęły i tata pojechał ze mną w 68, gdzieś koło marca, pamiętam, do Szpaderskiego. To wszyscy, to wiadomo, wszyscy go znali, to była postać. Ja nie wiem, to jak Grecz wtedy w Polsce. Wszyscy do tej pory mówili, Jezu, znałeś Szpaderskiego, poznałeś Szpaderskiego. Szpaderski o wszystkich wiedział. Wszystko wiedział, kto gra, co i jak, wiesz. Jak przyszedłem, to mówię, dzień dobry, panie Jąkiel. To już później, z początku nie. Przyjechałem z tatą, zamówiłem bębny, taki z brokatu, taki brokat srebrny. Mam nawet jeszcze gdzieś zdjęcie z tych czasów, gdzie i też była takie membrany. Ale potem Szpaderski zaczął coś robić sam. Dorabiał właśnie własne membrany, ale już plastikowe. One nie brzmiały za dobrze, ale przynajmniej widziało się, nic się nie działo złego. Że dostałem ten zestaw, był taki zestaw zwykły tutaj, jeden tu i także bębenek, nie wiem ile miał cali. W każdym razie to było największe wydarzenie, jedno z największych wydarzeń w moim życiu. Pociągiem pojechaliśmy po bębny do Łodzi z Katowic i przywieźliśmy je właśnie do Katowic, do akademika w Katowicach na Kraśnickiego, który do tej pory istnieje jeszcze. Tam cała chmara ludzi się przez to przewinęła. No i tam zaczęliśmy próby z Zupkiem znowu, stworzyliśmy zespół, który jeden trębacz odszedł, przyszedł Jerzy Jarosik, taki, który obecnie chyba jest, on jest chyba obecnie dziekanem wydziału. No i grał z nami jako Silesian Jazz Quartet, już nie jako kwartet Zupka. No cała historia, no. Powiem szczerze, że generalnie jeżeli chodzi o instrumenty, to ja nie miałem z początku za dużo szczęścia. Chyba, że, bo mogę jeszcze powiedzieć, że kiedy dostałem taki profesjonalny instrument, dopiero w 1971 roku dostałem propozycję od Zbyszka Namysłowskiego i w zasadzie już z nim grałem i Zbyszek mnie zaprosił do takiej orkiestry, która akompaniowała jakiejś gwieździe włoskiej, big band. A ponieważ ja nie miałem bębnów, ja miałem tego Szpaderskiego, to strach było gdziekolwiek zabierać, to była tragedia. I w związku z tym pojechałem do Włoch
bo to była trasa po Włoszech, 3 miesiące, coś miała trwać, to nie trwała, ale co dotyczące bębnów. Powiedzieli mi tam ten menażer, który tam zawiadował tą orkiestrą i wokalem, i to, bo to cały show był taki. Jeździliśmy po całej Italii, tam i z powrotem. Chyba za 3 razy tak w koło. I on powiedział, że kupię ci bębny. Tu w Mediolanie jest fabryka. On kupił mi i pojechaliśmy, ja i Zbyszek Nalestowski, pojechaliśmy po te bębny do fabryki, która się nazywała Hollywood. One się nazywały te bębny Hollywood. Tylko, że miały jeszcze na dole napis bardzo zacny, Max Roach. Genialny perkusista. Się okazało, że on tam przez jakiś czas był konsultantem w tej firmie. I co ciekawego, że to były jedyne bębny, zresztą ja byłem przerażony, bo taśma szła, bo to była taka wielka fabryka jakaś, tych bębnów i to schodziło z taśmy i mówią, że zaraz przyjedzie, pana bębny zaraz przyjadą. Ja się patrzę, przyjechały najpierw 2 takie koła, 2 takie, taka jakby oś, taka oś, i 2 kółka, 2 kółka małe, nie duże kółka, potem drugie jeszcze i potem zaczęły bębny przyjeżdżać. Ja mówię, Rany Boskie, co to jest w ogóle? Jakie kółka? Co, przy bębnach kółka? Potem się okazało, że to był wymysł, nie wiem, może Max Roacha, nie wiem. W każdym razie to było tak, że te kółka miały wypusty takie z jednej i z drugiej strony i wpusty były do bębna dużego. I po prostu tam, i to się wkręcało, przykręcało się i bębenek sobie jeździł tak, w ten sposób, sam bęben, ale były wypusty. Jeden wypust był na jeden statyw, potem był na drugi statyw wypust. A oprócz tego jeszcze był specjalny taki wypust na ten boczny, który miał taką rurę, do której się to wkładało. No po prostu i werbel też. I werbel miał też, i także niech pan sobie wyobrazi, że w 1971 roku, jak debiutowałem na Jazz Jamboree, to pierwszy raz zagrałem ze Zbyszkiem na Jazz Jamboree, to był szok, jak ja wjechałem z bębnami, ciągnąłem za sobą cały zestaw, a tam 3000 ludzi, bo to były czasy, gdzie w sali kongresowej 3000 ludzi przychodziło na koncerty, więc to było. I potem ja pamiętam, robiliśmy zawody z Januszem Stefańskim, kto szybciej złoży bębny. No, bo graliśmy czasami na 2 perkusje z Przemysława Wróblewskiego, studio jazzowe to się nazywało, Polskiego Radia, Jana Wróblewskiego. I to była taka, tam Zajfert, no cała czołówka polskiego jazzu. I pamiętam, że potem jak składaliśmy i graliśmy na 2 perkusje. I na końcu składaliśmy i ja go pokonywałem, bo ja miałem to o wiele szybciej złożone. Mówi, jak ty to robisz? Mówi, że ty już jesteś, a ja jeszcze nie. No takie czasy. Niesamowite.